Dzień dobry, witam Państwa w trzeciej edycji cyklu Ekologicznie z PL. Podczas naszych spotkań naukowcy z Politechniki Łódzkiej dzielą się swoją wiedzą na temat ekologii. A dzisiaj będziemy rozmawiać o opakowaniach. Zjedli kiedyś Państwo talerz albo butelkę? Wiem, trochę dziwnie brzmi, ale właśnie o takich jadalnych opakowaniach będziemy mówić. Mam przyjemność przywitać panią doktor inżynier Joannę Grzelczyk oraz panią doktor inżynier Joannę Oracz z Wydziału Biotechnologii i Nauki o Żywności. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. Produkty żywnościowe zwykle pakujemy do właśnie opakowań, zupę wlewamy do talerza, wszyscy korzystamy z talerzy, szklanek, butelek, ale czy musimy je zjadać? Czy opakowania jadalne są w ogóle nam potrzebne? Tak, opakowania jadalne są nam potrzebne, bo chociaż w domu jest dobrze używać wielorazowych, ze względów też w pewnym sensie ekologicznych, to jednak takie opakowania, jeżeli byśmy chcieli na grilla zabrać, czy na przykład mamy imprezę w domu do zrobienia, po co zmywać? Każdy gość może zjeść, czy zabierzemy do parku. Jakieś firmy cateringowe, też takie opakowania, w których będą dawały żywność. Fajnie by było, jakby było można je zjeść, a nie tylko wyrzucić, bo tego już nie zmyjemy i nie użyjemy ponownie. A tak to nasze opakowania mogłyby być przy okazji skosztowane i byśmy się czuli jeszcze bardziej syci, na przykład po jakiejś cateringu. Czyli to taka alternatywa do opakowań jednorazowych, prawda? Tak, dokładnie. I tutaj właśnie stąd też wziął się troszeczkę nasz pomysł. Opakowania jednorazowe, wykonywane z tworzywa, nawet z tego biodegradowalnego, to jednak nadal jest zanieczyszczenie środowiska. No właśnie, ale wyobraźmy sobie, że mam taką butelkę, jadalną butelkę, w której znajduje się sok, wypijam ten sok, chcę zjeść butelkę i chciałbym, żeby ona była przechowywana higienicznie, żeby była czysta, czyli no co, dobrze by było, żeby była zapakowana. Czy my nie wchodzimy w takie błędne koło, że tworzymy opakowania, które później i tak trzeba zapakować? Tak to byśmy mogli podejść do całej żywności, jaka jest na świecie, tak? Jakby cała żywność, którą kupujemy, musi być mikrobiologicznie czysta. Czyli tutaj i tak byśmy musieli każdą żywność zapakować, bo jeżeli byśmy chcieli się napić wody, tak, no to ta butelka, no ta woda musi być coś zapakowana. Nawet jeżeli mamy taki pomysł, który już jest na świecie, są takie folie do jedzenia, w których mamy soki. One też są zapakowane, ale w takie kartony biodegradowalne. Czyli nie wytwarzamy już nowych produktów, tylko wykorzystujemy to, co jest na rynku. No i taki karton biodegradowalny, on jest bardzo dobry dla środowiska, więc tutaj nic nie przeszkadza, że będzie w coś takiego zapakowany. Rozumiem. A w jaki sposób wytwarza się takie naczynia i opakowania jadalne? Tutaj produkcja według naszego wynalazku jest bardzo prosta. Możemy powiedzieć, że jest ona tylko kilkuetapowa, 4-5 etapów w zależności od wariantu. Metoda ta polega przede wszystkim na tym, że przygotowujemy najpierw mieszankę z materiałów, z surowców, z których chcemy wytworzyć opakowanie. Następnie uplastyczniamy taką mieszankę. A przepraszam, a z czego panie tworzą Tworzymy no przede wszystkim to, co jest główną zaletą naszego wynalazku, to jest to, że my wykorzystujemy nawet w 70-80% produkty uboczne, odpadowe przemysłu rolno-spożywczego. Nasz główny wynalazek dotyczy wytłoków otrzymywanych po tłoczeniu oliwy. Więc tutaj właśnie to jest taka główna zaleta. I jeżeli już mamy taką mieszankę przewidzianych recepturą naszego opakowania składników, uplastyczniamy ją, poddajemy działaniu wysokiej temperatury, formujemy i otrzymujemy kształty naczyń różnorodne. Mogą być to miseczki, kubeczki, mogą być to sztućce, więc tutaj możemy kształtować je dowoli. O właśnie, proszę Państwa, mamy tutaj takie opakowanie, ja może odłożę. Mogę spróbować? Jak najbardziej. Tak. No, uwaga, drodzy Państwo, po raz pierwszy w życiu będę jadł miskę. Nie, całkiem fajna, ma dobry smak. Tak. Tak. To jest całkiem niezłe, polecam. Są różne kolory, bo tutaj mamy biały, tu mamy jeszcze inne kolory. Od czego to zależy? To są barwniki naturalne, sztuczne?
Wszystko, co dodajemy do naszych opakowań, to są barwniki i dodatki naturalne. Nie stosujemy żadnych syntetycznych substancji chemicznych. Czyli to, co widzimy, to są produkty pochodzenia naturalnego, naturalne barwniki, które występują w świecie roślin przede wszystkim. One dodatkowo nie tylko zabarwiają nam nasze naczynia, ale jeszcze bardzo często działają prozdrowotnie. No Więc właśnie. to jest dodatkowa zaleta. No właśnie, mam wrażenie, że to trochę takie lekko słodkawe było. To dobre jest. Miseczka zostaje ze mną. Prozdrowotne właściwości, a czy jeszcze jakieś inne cechy, poza tym, że możemy zjeść to opakowanie, że to jedzenie jest zdrowe, to no cóż, musimy je potem wyrzucić. Czy w ten sposób nie zanieczyszczamy środowiska? Tu jest właśnie dobra wiadomość, że nie zanieczyszczymy środowiska, dlatego że nasz produkt jest biodegradowalny do 30 dni, czyli jak możemy zobaczyć bardzo szybko, oraz nie zakwasi nam glebę, co jest ważne, ponieważ jeżeli byśmy na przykład, jeżeli chodzi o wytłoki z oliwek, byśmy po prostu wyrzucili na odpady, to by zakwasiła glebę, ale dzięki naszym zabiegom, czyli tutaj także wytwarzaniu tych naszych opakowań powoduje, że one są lżejsze dla naszego środowiska i w ogóle nie są toksyczne. I myślę, że warto jest wspomnieć też, czemu może ten nasz wynalazek z oliwek jest lepszy od innych. No właśnie, jak to, przepraszam, jak to z konkurencją? Nie ma, a może na rynku już są takie opakowania, które możemy zjeść? Tak, są takie opakowania. Są na przykład opakowania z otrębów. Jednakże tutaj musimy pamiętać, że otręby, no my możemy zjeść, nie jest to dla nas jakiś bardzo duży odpad, w większości są używane mąki, a w naszym wynalazku jest do 95% odpadów, czyli tego, co byśmy normalnie nie zjedli. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na oliwki, my jesteśmy w stanie je zjeść w całości i dzięki temu tak nie jest to odstraszające dla ludzi, dla konsumentów, tylko właśnie to jest dobra jakby relacja, żeby zobaczyli, że takie oliwki i tak jemy, tak? Tą skórkę i tak jemy, więc te odpady w żaden sposób nie są dla nas złe, a wzbogacają nas również o związki takie prozdrowotne, jak różne kwasy omega-3 czy omega-6, które są bardzo potrzebne dla naszego zdrowia, a przy okazji również dzięki zastosowaniu mąk bezglutenowych mamy bardzo wysoką zawartość błonnika w takich opakowaniach, który też polepsza nasze zdrowie. Czyli to jest tak, te naczynia są ekologiczne, bo są biodegradowalne, chociażby z tego powodu, ale trzeba je wytworzyć. One, tak jak mówiłam wcześniej, są poddawane działaniu wysokiej temperatury, żeby utrwalić ten nadany kształt. Tutaj właśnie też dodatkową zaletą naszego rozwiązania jest to, że w stosunku do konkurencyjnych opakowań, które już są na rynku, to nie dość, że mamy wykorzystanie przede wszystkim produktów ubocznych, to nasza technologia odznacza się niższą energochłonnością, też mamy niższy ślad węglowy i ślad wodny. Więc tutaj jest to bardzo duża zaleta. Dodatkowo no, musimy też nadal o tym powiedzieć, że nie stosujemy żadnych syntetycznych substancji dodatkowych. To też jest ogromna zaleta, dlatego nasza technologia, no, możemy ją nazywać ekologiczną. Tak, czyli to jest naprawdę trudno się przyczepić do czegoś. Są jakieś słabe strony? No myślę, że zawsze się znajdą jakieś słabe strony, ale chyba nie zdradzamy ich. Nie zdradzamy, nie warto o nich mówić. Nie zdradzamy ich. No dobrze, czyli to jest sytuacja, w której już możemy nie tylko zjeść, zapakować żelki, ale tam mamy postawiony mus i to jak najbardziej, ja może Tak. pokażę. Proszę Państwa, tutaj mamy mus, nie wiem czy tam w kamerze widać, ale z całą pewnością to się całkiem dobrze trzyma, to się znakomicie trzyma. Tak, czyli jak widzimy, nasze opakowania się nadają do różnego typu żywności, od suchej do mokrej, a nawet gorącej, jakbyśmy mieli na przykład kiełbaski z grilla. Ale myślę, że bardzo dobrym porównaniem, jeżeli chodzi o nasze opakowania, jeżeli ktoś by nie chciał zjeść, bo może się znaleźć taka osoba, jest, że i tak jest to lepsze rozwiązanie niż na przykład opakowania tworzone już od lat, a teraz jako nowość też używane z liści, tak? Jednak zabieramy wtedy na przykład sobie sami drzewa, rośliny i powodujemy większe szkody niż byłoby to warte, a takie opakowania też są nazywane ekologiczne. A tutaj jakby zaprzeczamy
temu trendowi i idziemy zupełnie w inną stronę, żeby i produkcja, samo opakowanie i później co z nim się stanie, czy my zjemy, czy wyrzucimy go do odpowiedniego pojemnika, czy nawet jakby trafiło na ziemię, no to nam to po prostu zbiodegraduje, więc jakby wszystkie problemy omijamy troszkę, tak, można rozwiązujemy. powiedzieć. Na koniec muszę zadać jeszcze jedno pytanie, które mnie, właściwie odpowiedź na to pytanie mnie bardzo ciekawi, a mianowicie lubią Panie swoje opakowania, te naczynia i nie chodzi tutaj o sentyment do dzieła, które zrealizowały, które wykonały, ale tak smak tych opakowań. Lubią Panie? Tak, jak najbardziej. Tak, ja sama na imprezach nawet już domowych podaję i tak jak zostało powiedziane, nawet można jakieś napoje podawać, jeżeli jest opakowanie z oliwek, to dobre by było na przykład z martini, tak? To wtedy by było akurat nawet pod smak. Czyli tak naprawdę teraz nie tylko zjadamy to, co jest w talerzu, ale sam talerz też możemy Też zjeść. możemy zjeść. A jak nie zjemy, to też się nic nie stanie. Tak jest, bo jest Bo biodegradowalny. Jest biodegradowalne, kompostowalne, więc tak naprawdę jeszcze możemy wręcz zasilić ziemię, tak? Bo ulegając rozkładowi zasila ziemię, glebę, a także rośliny w składniki odżywcze. Czyli to taki nawóz. Nawóz, dokładnie. Bo jest rozkładany, jest całkowicie biodegradowalny, rozkładany jest do biomasy, tak? Do humusu, więc tutaj jak najbardziej jest to bardzo duża korzyść także. Bardzo Panią dziękuję za rozmowę. Dziękuję za to, że mogłem spróbować miseczki. Pierwszy raz w życiu jadłem naczynia. Drodzy Państwo, jak się okazuje, naczynia jadalne są znakomite, nie tylko smaczne, ale funkcjonalne, ekologiczne, zdrowe. No cóż, nic, tylko jeść. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. Dobra.